Bum, 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 bum. Siema! Witajcie na kolejnym No Comment. Dzisiaj razem z Łukaszem będziemy komentowali to, co wydarzyło się na rynku, a wydarzyło się przecież bardzo, bardzo dużo. Wy macie ten przywilej, że oglądacie ten odcinek w sobotę, więc pewnie trochę pyłu już opadnie. Kurz już się ułoży z powrotem na drodze. My jesteśmy jeszcze rozgrzani, rozemocjonowani tym, co się wydarzało, co się działo wczoraj. Gwałtowny spadek Bitcoina. No i myślę, że to jest dobry moment, żeby porozmawiać, dokąd to wszystko zmierza, czy to koniec Bitcoina i jak w tym wszystkim ma się analiza techniczna, ale zacznę może tak standardowo troszeczkę. Powiedz, co się wydarzyło? Skąd, dokąd spadło? No cóż, Bitcoin umarł po raz 248 bodajże, albo i więcej, albo mniej, już ciężko powiedzieć. Natomiast 2 ostatnie dni to były ciągłe spadki Bitcoina i także pozostałych altcoinów w tym wypadku, ponieważ Bitcoin zanotował dzisiaj jest czwartek, we wtorek, czyli we wtorek zanotował około 6% spadek, tak mniej więcej, już nie pamiętam dokładnie. No i wczoraj też do 6% dochodził, nawet nie przekroczył, bodajże nawet 7 dotknął, ale częściowo tą stratę odrobił. Zapytałeś o punkt widzenia analizy technicznej. No, analiza techniczna. Ale poczekaj, bo jeszcze powiedzmy o jednym. Mieliśmy cenę 63, 62 i w bardzo krótkim czasie zjazd do 55 tysięcy, czy nawet Coś w mniej. tych okolicach. Tak. Także poszło. Poszedł mocny knot tak No. naprawdę. Spekuluje się, że jest to pochodna ETF-ów hongkońskich, jeżeli dobrze tutaj odmieniam oczywiście, które tak naprawdę nie zaskarbiły sobie serca rynku. Wolumen obrotów wyniósł bodajże 11 milionów w ciągu pierwszego dnia i to jest wolumen całkowity, więc to jest naprawdę mało imponująca liczba, biorąc pod uwagę to, jakie były predykcje. Aczkolwiek w naszych materiałach odnosiliśmy się do tego, że aż tak optymistycznie do tych ETF-ów nie podchodzimy. No i jak się okazuje, mieliśmy w tym rację, prawda? Czy to jest czynnik, który spowodował spadki? Nie wiadomo, aczkolwiek spekulacyjnie jak najbardziej ma on wartość. Mówi się też o tym, że to posiedzenie Fedu wpłynęło na notowania. Jerome Powell wyszedł i powiedział, że nie będzie obniżek na razie. Odczyty są słabe, w związku z czym nastroje raczej pesymistyczne. No to wszystko razem do kupy i faktycznie dosyć duży spadek. Mamy na pewno jednego wygranego, to wiemy. Rozmawialiśmy o nim ostatnio. Ale spadki spadkami, a wyśle wypłynęło z ETF-ów 1 maja. 1 maja, czyli w środę, bo to tylko w Polsce czy w Europie są wolne dni, w Stanach pracują. 1 maja z ETF-ów wypłynęła rekordowa kwota ponad 500 milionów dolarów. Z wszystkich ETF-ów łącznie. Nawet z BlackRocka wypłynęło, który tak się bronił i tu nagle poszło. I duży odpływ kapitału. Co to koniec ETF-ów, już więcej nie będzie? Już wszyscy uciekają? No i nasuwa się tutaj takie typowe hasło sell in May and go away, prawda? Znamy je już od dawna praktycznie i wydaje się, że właśnie to ma w tym momencie zastosowanie. Na czym polega ta zasada? No jest bardzo prosta. W Stanach Zjednoczonych, jak i w ogóle na rynkach, czy to finansowych, czy nawet tradycyjnych, jakichkolwiek, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przychodzi maj, przychodzi czas takiego delikatnego relaksu. No dzisiaj zresztą mamy majówkę w momencie, kiedy to nagrywamy, prawda? Już nikt nie myśli o tym, co będzie się działo w finansach, a już myśli bardziej w kontekście wakacji i tego, żeby odpocząć troszeczkę, uspokoić swoją głowę, zrealizować zyski i ewentualnie wejść do rynku, czy tam na rynek z powrotem gdzieś tam w okresie wakacyjnym, tudzież powakacyjnym. No i wydaje się, że mamy podobną sytuację w tym momencie. Zresztą taka sytuacja chociażby miała miejsce w 2021 roku, bo pamiętajmy, że pierwszy szczyt z tych dwóch wysokich szczytów, które Bitcoin wybił w 2021 roku, wypadł 14 kwietnia bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Był to dzień, kiedy Coinbase było listowane na Nasdaq. No i od tamtej pory Bitcoin uruchomił dosyć mocne spadki, prawda? Te spadki powodowały tym, że Bitcoin spadł do okolic 30 tysięcy, nawet lekko poniżej bodajże, jeżeli pamiętam, jak tam knoty sięgały, i nastąpiło późniejsze odbicie jesienne, powiedzmy. Czyli każdego maja możemy powiedzieć, że notujemy spadki.
Ja oglądałem teraz analizę, między innymi Plan B wypuszcza swoją comiesięczną analizę czy komentarz do rynku, do wykresów i on mówi, no spadki są, wiadomo, nic dziwnego, ale poczekajmy parę miesięcy, będziemy mieli znowu górę. Pierwsze pytanie, takie związane z analizą techniczną, pytam się Ciebie jako eksperta, czy analiza techniczna wskazywała wcześniej według Ciebie na to, że taka silna korekta jest możliwa? Czy aż tak silna korekta, tego nie mogę potwierdzić, ponieważ tak naprawdę Bitcoin od dłuższego czasu poruszał się w pewnym kanale. Kanale zniżkującym, który jest byczą formacją i tak na wczoraj, czyli w środę, mieliśmy wybicie z tego kanału w dół właśnie. Pytanie teraz, czy to wybicie zostało potwierdzone? Moim zdaniem nie, ponieważ reguła potwierdzenia takiego wybicia, tradycyjna przynajmniej na rynkach tradycyjnych, jest taka, że aby wybicie mogło się kwalifikować, musi być przebicie linii wsparcia o minimum 3%. I takiego przebicia nie mieliśmy. Mieliśmy przebicie o 1,3%. Mówię tutaj o zamknięciu świecy, nie o knocie, tylko i wyłącznie o zamknięciu świecy, bo to jest dosyć istotne, że tylko to bierzemy pod uwagę. No i w takim wypadku musimy czekać na dzisiejszą świecę, czwartkową. Wy oglądacie ten materiał w sobotę, więc już wiecie, co się wydarzyło. My jeszcze nie. Ponieważ jeżeli druga świeca będzie również czerwona, w tym momencie jest to dodatkowe potwierdzenie, że to wybicie jest legitne, że tak powiem. Natomiast jeżeli nastąpi powrót do formacji, wybicie zostanie unieważnione. Jest to tak zwany fake out, który może spowodować późniejszy ruch w górę. To się często spotyka na rynkach finansowych, na rynkach kryptowalutowych jeszcze bardziej. Mało tego, na rynkach kryptowalutowych występuje pewne zakłamanie. Ponieważ jak wiemy, krypto to jest nowa technologia, czyli wysoka zmienność, a wysoka zmienność powoduje, że czasami z formacji występują wybicia nawet 10% plus, a następnego dnia są one odkupowane, więc tutaj na potwierdzenie naprawdę warto zaczekać. Faktem jest, możemy nie kupić dipu, jeżeli czekamy na potwierdzenie, ale możemy zająć bezpieczną pozycję w takiej sytuacji. No właśnie, to jest to wyczekiwanie na dołek, czy to już, czy jeszcze nie. Ja muszę powiedzieć, że z zapartym tchem oglądam, czy monitoruję to, co się dzieje pod kątem tego wielkiego zakładu Rafała Zaorskiego, którego jak zwykle pozdrawiamy. Ja nie miałbym nerwów. To nie na moje emocje w żadnym wypadku. Natomiast Rafał, przypomnijmy, w momencie, gdy Bitcoin kosztował w okolicach 64, 66, chyba nawet 68 tysięcy dolarów, on obstawiał gwałtowne spadki i mówi, że spadnie do 50-52 tysięcy dolarów. To chyba były jego targety. Mamy w tej chwili 57. Tak mi się wydaje, z delikatnym odbiciem, no bo spadek i teraz leciutko znowu odbijamy, czyli już blisko jego celu. Jak myślisz, czy to się mu uda? Szczerze powiem, 52 jeszcze znajduje uzasadnienie dla tej liczby, natomiast niżej, bo słyszałem, że Rafał celuje jeszcze w niższe kwoty tak naprawdę. I te niższe kwoty już moim zdaniem są całkowicie poza zasięgiem. Dlaczego 52? To też znajduje uzasadnienie właśnie w analizie technicznej. Tam jest lokalne, potencjalne wsparcie. Wcześniej był to punkt oporu, więc tutaj występuje potencjalne wsparcie. Mało tego, mamy 200-dniową średnią kroczącą, która właśnie zmierza w te okolice. Ona w chwili, kiedy nagrywamy ten materiał, znajduje się około 49 tysiąca dolarów na wykresie Bitcoina. Natomiast sukcesywnie rośnie, ponieważ wiadomo, Bitcoin rósł, w związku z czym średnia krocząca wraz za nim podąża i ten poziom wsparcia, horyzontalny poziom wsparcia, w związku z czym bardzo silny, może pokryć się ze średnią kroczącą 200. Jeżeli tutaj nastąpi to pokrycie, jest to bardzo silny punkt wsparcia. Więc jeżeli Rafał zamykałby pozycję właśnie na tym poziomie, który jest jeszcze realny, to ma szansę na wygranko. Wygranko będzie jego. No tak, to będzie naprawdę duży sukces. Jak patrzymy na wykres, ja słuchałem kilku magików, mówię to oczywiście żartobliwie, proszę, wiem, że niektórzy się obrażają, jak tak mówię, ale magików od Painta i Mazaków, Pisaków i linijek, ale faktycznie bardzo, bardzo dużo jest w tej chwili takich analiz pokazujących, dlaczego to się stało, że to musiało się stać. No ale co dalej? Jak ty widzisz przyszłość, powiedzmy za 3 miesiące? Czy coś
w tym kierunku, co będzie się działo według Ciebie? Sell in May and go away. Ponownie nasuwa mi się ta fraza na myśl, ponieważ mam takie wrażenie, Czyli nawet sell in May, sprzedaj w maju i odejdź, uciekaj. tak, i odejść. No i Odejdź. sobie wróć tam po wakacjach, powiedzmy, nie? Mam wrażenie, a nawet przekonanie, i w zasadzie to są fakty z wykresu wyciągnięte, że ten okres sell in May to już nie jest sell in May, tylko sell in April. Czasami sprzedajemy nawet w marcu, no bo szczyt Bitcoina mieliśmy przecież w marcu, że ten okres się przesuwa na troszeczkę wcześniejszy. Tak jakby każdy wyczekuje tego momentu, że to się na pewno wydarzy, a im wcześniej to się wydarza, tym później, przepraszam, tym wcześniej też ta wyprzedaż się kończy. W związku z czym, na przykład, hossa z punktu widzenia analizy technicznej w 2020 roku, 2020 dobrze mówię? Tak, w 2020 rozpoczęła się w lipcu, w drugiej jego połowie, czyli teoretycznie jeszcze w okresie wakacyjnym. Mówię to przez pryzmat pewnej linii trendu, którą można było rozrysować od ATH przez szczyt, który tam pomiędzy występował, do momentu, kiedy został on, ta linia trendu w tym momencie przybita. I mam wrażenie, że to jest pewien schemat, wokół którego będziemy się teraz poruszać, że ten wejście w rynek będzie postępowało coraz szybciej, ponieważ każdy się spodziewa, że taki schemat będzie występował. Mało tego, spodziewam się w tym wypadku takiej chwilowej stagnacji na Bitcoinie, więc tutaj reguła sell in May może się sprawdzić, ale nie wszystkie kryptowaluty No powinny się właśnie, tak zachowywać. mamy jeszcze altcoiny, które tutaj mogą pokazać pazur, tak? Mówiłeś przed nagraniem, że masz jakąś teorię, czy się podzielisz? Wykres dominacji Bitcoina pokazuje bardzo wyraźnie, że w okresach wakacyjnych nie zawsze, ale bardzo często, ale w szczególności w post-halvingowym czasie, to właśnie altcoiny szybciej zyskiwały na wartości niż zyskiwał Bitcoin właśnie w okresie wakacyjnym. Altcoiny, czyli Ethereum też, czy już Ethereum? Czyli Ethereum też. Czyli Ethereum Ethereum też, aczkolwiek na Ethereum należy spojrzeć z lekkim przymrużeniem oka, bo też nie wiemy, czy kwalifikować Ethereum jako altcoin, czy nie. On też zachowuje się czasem zgodnie ze schematami, czasem ich tak naprawdę unika, w związku z czym na Ethereum bezpośrednio w tym momencie nie patrzę, ale na pozostały rynek altcoinów, im mniejsze monety, tym nawet bym powiedział bardziej, aczkolwiek jest to coraz bardziej ryzykowne. Pamiętajcie, nie jest to porada inwestycyjna w tym wypadku. Natomiast ta zmienność i te podbicia cenowe w mocnych projektach, na przykład po halvingu przed 4 laty, przed 4 laty, występowały i były bardzo mocne. Więc tutaj spodziewam się, że altcoiny, mocne projekty, być może projekty z niszy AI, bo widzę, że one naprawdę mocno się grzeją, zyskają. Tym bardziej, że przeglądałem kilka wykresów przed tym nagraniem i jest wiele, ale to naprawdę bardzo wiele altcoinów, które w tym momencie, dokładnie w momencie, kiedy nagrywamy ten materiał, znajdują się na bardzo solidnym wsparciu, czy to do dolara, czy to do Bitcoina. Co więcej, wczoraj, kiedy notowaliśmy spadki na całym rynku, oglądałem spadki zarówno do dolara, jak i spadki do Bitcoina. I w momencie, kiedy cała moja plansza w stosunku do dolara była zupełnie czerwona, tak z plansza w stosunku do Bitcoina, altcoinów do Bitcoina, i to różnorakich, niemal cała świeciła się na zielono. Okay, czyli to znaczyło, że one, altcoiny, utrzymywały swoją wartość w stosunku do dolara lepiej niż w stosunku do Bitcoina. Czyli Bitcoin szybciej spadał niż spadały altcoiny. Tak, altcoiny zyskiwały w stosunku do Bitcoina, natomiast delikatnie traciły w stosunku do dolara. Tak to wygląda. Nie? Też tutaj warto nadmienić, że to jest, tutaj już tak poniekąd wchodzę w pewną strategię inwestycyjną, która jest strategią dla fliperów. Sam ją zresztą stosuję, ponieważ ja czuję się osobą mocno przekonaną o tym, czym jest Bitcoin i wierzę w Bitcoina samego w sobie, więc nie kupuję Bitcoina ani innych kryptowalut po to, żeby mieć więcej fiatów, tylko kupuję altcoiny po to, żeby mieć jak najwięcej Bitcoina. I w tym momencie, nawet jeżeli pojawiłyby się spadki na całym rynku, zajęcie pozycji w altcoinach, co brzmi abstrakcyjnie, paradoksalnie, często może być bardziej zyskowne niż zajmowanie pozycji na Bitcoina, przynajmniej w okresie letnim, ponieważ możemy zwiększać swoją ekspozycję na Bitcoina właśnie. Czyli wymieniamy Bitcoina na altcoiny, przed spadkami następuje spadek Bitcoina, altów też, ale w stosunku do Bitcoina mniej i możemy odkupić z powrotem Bitcoina z pewnym zyskiem. No jest to strategia dla mnie szalenie trudna z powodów emocji, jakie temu towarzyszą. Ja
ciężko mi panować nad nimi. Ale powiedzmy jeszcze chwilę o samych poziomach Bitcoina, które są w najbliższej przyszłości według Ciebie osiągalne. Co może być takiego przełomowego? 52 tysiące. To jest ten 52. jeden z elementów, który według Ciebie jest istotny. A w górę? Co zasygnalizuje nam wzrosty? Obserwowałbym zachowanie Bitcoina właśnie w drodze ku dołowi, czyli w stronę tych 52 tysięcy dolarów, ponieważ w tym momencie warto zwrócić uwagę na ewentualne rozbieżności cenowe, rozbieżności wobec wskaźników, czy na przykład RSI. Jeżeli pojawiają się silne dywergencje, które wskazują, że siły zakupowe, których nie widzimy, ponieważ widzimy same czerwone świeczki, stają się coraz silniejsze, może to świadczyć o tym, że za chwilę będziemy mieli wybicie ku górze, prawda? Ponadto, co ciekawe, bardzo cierpią górnicy w tym wypadku. Może nie tak bezpośrednio, ponieważ runsy zostały uruchomione, prawda? Więc oni tam zyskują jakieś dodatkowe pieniądze z samej implikacji tego narzędzia, protokołu w zasadzie. Natomiast koszt wydobycia jednego bitcoina jest dużo wyższy niż jego cena w chwili obecnej, bo koszt wydobycia, jeżeli dobrze pamiętam, szacuje się około 77 tysięcy dolarów, czyli bardzo Już nawet wysoko. 77, ja słyszałem ostatnio o 63, 64, Właśnie różne ale to agregatory zależy podają różne informacje. No. jak policzysz prąd, nie? Bo to zawsze prąd Mhm. jest tutaj kluczowy. Niemniej jednak jesteśmy w pewnym przedziale, który jest w tym momencie Na pewno powyżej. poniżej. W tej Tak, chwili mamy... tak, że cena jest poniżej tego przedziału, w którym opłacalność wydobycia jest istotna. I co jest w tym wszystkim najważniejsze, to jest właśnie to, że bardzo rzadko coś takiego miało miejsce, a jeżeli miało miejsce, to trwało to dosyć krótko. Więc siłą rzeczy Bitcoin lada chwila powinien teoretycznie zyskiwać na wartości i próbować wyrównać ten poziom. No, ja osobiście jestem zdania, że Bitcoin pójdzie jednak do góry, że będziemy mieli niedługo na pewno szóstkę z przodu. No, ale ja nie jestem specem tutaj od analizy. Ja mówię bardziej tak życzeniowo, jak bardzo bym chciał. Na pewno widzimy w tej chwili dosyć atrakcyjną cenę. Cena Tak. poniżej 60 wydaje się być bardzo dużą przeceną. No i teraz ruszymy na zakupy. Czy myślisz, że ETF-y odbiją się? To znaczy, czy ta sześciodniowa, 6 dni pod rząd spadku, czyli wypływu środków z ETF-ów, czy te 6 dni zostanie dzisiaj przełamane? Uwaga, nasi widzowie będą to mogli od razu sprawdzić, no bo oglądacie to w sobotę albo później. My jeszcze tego nie wiemy, jak będzie 2 maj wyglądał, no ale według Ciebie 2 maj, czy to będzie odbicie, czy dalsze paniczna wyprzedaż? Nie spodziewam się panicznej wyprzedaży, spodziewam się raczej stagnacji na zasadzie inflow-outflow w przypadku ETF-ów i podobnie spodziewam się takiej reakcji w wydłużonym terminie na wykresie Bitcoina. Chciałbym, żeby poleciał to the moon, oczywiście, natomiast nie spodziewam się tego, że to się wydarzy szybko i tak naprawdę ciężko stwierdzić, co się wydarzy jutro. Nie widzę tutaj szansy na jakieś bardzo silne wyprzedaże z dnia na dzień. No nie ma przede wszystkim pod to katalizatora. Same hasło Selling May and Go Away to za mało tak naprawdę. Więc raczej będę skupiał się na tym, że, albo inaczej, spodziewam się tego, że te wypływy i wpływy będą się raczej wyrównywać, no i dopiero gdzieś w lipcu nastąpią jakieś większe odbicia. Okej, lipiec, czyli jeszcze ponad 2 miesiące, można powiedzieć, przed nami, maj, czerwiec, no i trochę pewnie lipca będzie trzeba. Mamy Bitcoina, a samo Ethereum. Ethereum walczy teraz o to, żeby, powiedziałeś, nie wiadomo jak patrzeć na Ethereum, czy to jest altcoin, czy nie. Ja powiem, nie wiadomo jak patrzeć na Ethereum, czy to jest security, czy nie, bo różne opinie panują. Jak myślisz, to zamieszanie na rynku w Stanach związane z Ethereum, z tymi pozwami, które SEC daje, czy to będzie jeszcze miało negatywny wpływ, czy to już jest wliczone w cenę i ewentualne pozytywne rozwiązania spowodują wybicie Ethereum do góry? Myślę, że tak, że pozytywne rozwiązania zdecydowanie spowodują, że Ethereum będzie rosło. Pozytywne rozwiązania to także boost w tym momencie dla ETF-ów,
więc jest to dosyć istotna rzecz, która może wpłynąć na wzrosty Ethereum. Natomiast w tym momencie Ethereum jest nieco bardziej uzależnione od samego Bitcoina, w związku z czym jeżeli Bitcoin będzie jeszcze ewentualnie spadał, no to Ethereum też troszeczkę będzie spadało, aczkolwiek Ethereum, jeżeli dobrze pamiętam, wczoraj sobie radziło nieco lepiej niż Bitcoin, też zyskiwało w stosunku do Bitcoina właśnie. No nie miało tak gwałtownego spadku. Tutaj trzeba powiedzieć, że jak mamy tak gwałtowne nurkowania, takie gwałtowne spadki, bo ten spadek był według mnie, ten wczorajszy u nas to była noc, ale był bardzo, bardzo gwałtowny. Następuje likwidacja bardzo wielu pozycji i Tak. kaskadowo następuje wtedy już pogłębienie się spadków, no bo jeżeli ktoś miał zakład, że Bitcoin będzie wzrastał, grał na dźwigni, no to jak Bitcoin spada, no to pozycja musi być zamknięta jego, to powoduje, że musi nastąpić najczęściej wyprzedaż, a to pogłębia siłę spadkową i mamy takie właśnie świece w dół, czy bardziej tutaj knoty, czyli knoty, które wskazują na to, że no było jakieś zanurkowanie i później już odbicie. Ja widziałem wiele zamieszania na rynku pożyczkowym, gdzie właśnie pożyczki były zastawiane bitcoinem i no, ktoś zakładał, że aż takiego spadku nie będzie, bo to łącznie można powiedzieć ponad 20% spadek był w pewnym momencie zaliczony, chyba 24%, jakby tak liczyć od lokalnego szczytu, który mieliśmy niedawno do teraz, no to jest dosyć duża korekta, ale nic niezwykłego dla Bitcoina. Dokładnie, To dzień jak jest co dzień. Dzień jak co dzień, więc możemy powiedzieć, to jest dobry moment na to, żeby przemyśleć sprawę i ewentualnie dokupić. Mamy przecież cenę, która no jest zdecydowanie niższa. Jeżeli ktoś ma wolne środki, to nie jest porada inwestycyjna, to może powinien się zastanowić, no chyba że uważa, że Rafał będzie miał rację, no to jeszcze warto chwilę poczekać. A teraz chwilka tutaj może nie reklamy, tylko taka prośba do Was, jeżeli uważacie, że ten materiał jest ciekawy, napiszcie w komentarzu, że Wam się to podoba, no i koniecznie zasubskrybujcie, kliknijcie w dzwoneczek i zalajkujcie to wideo, a jeżeli uważacie, że warto się tym podzielić, to nie zapomnijcie tego zrobić, wyślijcie to wideo, czy polećcie to wideo swoim znajomym, zwiększamy nasze zasięgi, chcemy dotrzeć do jak największego grona osób. I uwaga, jeszcze jedno ogłoszenie. We wtorek. Oglądacie w sobotę, czy premiera jest w sobotę, ale we wtorek specjalne wydanie telewizji śniadaniowej z Kangą, czyli kwadrans z Kangą. Wydanie numer 200. Zapraszamy, bo będzie to bardzo specjalne wydanie. Sporo ciekawych informacji i wielu gości. Lokalizacja również będzie bardzo interesująca. Mam nadzieję, że docenicie nasze wysiłki. A ja jeszcze tylko zapytam się Ciebie, Łukasz, analiza techniczna. Co myślisz o tym, żeby robić kanał? To jest bardzo ciekawy pomysł, to jest pomysł, który bardzo mnie wciąga, bo kanałów dotyczących analizy technicznej na świecie jest dosyć sporo, ale obserwuję, że błędne informacje często na nich są podawane, takie wprowadzające mocno w błąd. Co myślisz, zrobimy? I to jest pytanie do Was. Oglądacie, pomyślcie, zastanówcie się, czy chcielibyście więcej takich analiz technicznych na naszym kanale. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy byście chcieli, jakie tematy mogłyby być ewentualnie poruszane. Zastanawiamy się nad tym, ale chcemy zobaczyć, jakie są Wasze oczekiwania. Czy to jest temat dla Was interesujący? Dajcie koniecznie znać. Tak, analiza techniczna i analiza on-chain dodajmy. Także jeżeli taki format Was interesuje, być może wprowadzimy nowy, właśnie regularny format na kanał Kangi, więc dajcie znać, czy Was to interesuje. Jeżeli tak, zrobimy co w naszej mocy, aby tak się też stało. Okej, wróćmy jeszcze na chwilę do tych emocji, które towarzyszyły nam wczoraj. Ja widziałem wczoraj bardzo wiele takich dziwnych ruchów na giełdach. Czy to dobry pomysł, żeby jak widzimy gwałtowne zmiany, to reagować? No właśnie, szkół jest wiele. No bo- Teoretycznie
taka teoria, która sprawdza się na rynkach kryptowalutowych właśnie. Występuje tutaj kultura buy the dip. To jest kultura, o której nawet mówił Michael Burry. Michael Burry, który przewidział krach na rynku w 2008 roku, na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Potem oczywiście Big wybuch Short. wielki Big Short, tak. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, obejrzyjcie sobie koniecznie film Big Short, ale jeżeli nas oglądacie, to z pewnością kojarzycie, o czym mówimy. Nawet Michael Burry, który kryje się pod pseudonimem Cassandra na Twitterze, któregoś razu, kiedy kolejny short, bo tamtego czasu on shortuje już praktycznie wszystko, któryś tam kolejny short mu nie wszedł, powiedział wprost, wyszedł na swojego Twittera i powiedział: to wszystko przez to, że kultura buy the dip jest strasznie silna. Czyli chodzi o to, że w momencie, kiedy następują gwałtowne spadki, które są naprawdę krew się leje, gdzie Bitcoin sięga już minus 10% w ciągu jednej sesji handlowej, gdzie altcoiny lecą na łeb, na szyję, czasami dosięgając nawet minus 40%, są ludzie, którzy to odkupują i kończy się to potem wydłużonymi wielkimi knotami na wykresie. No bo wiadomo, ten popyt w pewnym momencie następuje, poziomy wsparcia są chwilowo całkowicie przełamywane, po czym świeca leci do góry i okazuje się, że te poziomy wsparcia są utrzymywane. No i dlaczego? Buy the dip, czyli ludzie, którzy widzą taki gwałtowny spadek, oni zaczynają kupować dużo szybciej niż podpowiadałby to rozsądek i wypychają z powrotem cenę do góry. To jest fantastyczna rzecz. Trzeba totalnie odciąć emocje, wejść na giełdę i kliknąć to, co trzeba. Kliknąć pozycję zakupową. No właśnie. A ja wiedziałem, że wielu klikało pozycję sprzedażową wczoraj i to było bardzo interesujące. Pamiętajcie, nigdy nie podejmujcie decyzji pod wpływem tak silnych emocji, a już w ogóle nie podejmujcie decyzji w panice. W takiej sytuacji można powiedzieć, że prawie na pewno stracicie. Widziałem kilkadziesiąt różnych akcji, zarówno na Kanze, jak i na wielu innych giełdach, gdzie wyraźnie było widać, że ludzie w panice sprzedawali, wystawiali duże zlecenia sprzedaży i nie patrząc na to, po jakiej cenie to sprzedawali. I no, świece na niektórych giełdach są faktycznie bardzo, bardzo głębokie. To tylko pokazuje, że czasami warto ustawić sobie jakąś taką pozycję mocno odległą, bo jeżeli aktualny kurs wynosi na przykład 55 tysięcy czy 57, a ja ustawię sobie pozycję zakupową na powiedzmy 40, to jeżeli wystąpi tego typu panika i będziemy mieli gwałtowny spadek, na przykład z 57 rozpocznie się spadek do 52, to może się okazać, że niektóre zlecenia spowodują wyczyszczenie order booka i moje zlecenie za 40 tysięcy na przykład zostanie zrealizowane. Dzięki temu od razu potem mam 20% czy 30% zysk, mogę spokojnie sprzedawać. Czyli warto być makerem. Potwierdzając to, co mówisz, przypomniała mi się sytuacja sprzed bodajże mniej więcej 2 lat. Naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy to dokładnie miało miejsce. Jedna z większych amerykańskich giełd, w momencie, kiedy Bitcoin kosztował kilkadziesiąt, nie wiem dokładnie, też nie pamiętam dokładnych cen, na pewno to było powyżej 20 tysięcy dolarów, przypuszczam, że powyżej 30. No, ktoś miał ciężki palec i zaczął sprzedawać i cena zleciała poniżej 10 tysięcy na chwileczkę. To był dosłownie knot wyciągnięty. To znaczy, że ktoś naprawdę w momencie, kiedy Bitcoin oscylował przy bardzo wysokich wartościach, w chwilę zrobił trzykrotność praktycznie w stosunku do dolara. No, ktoś musiał chcieć sprzedać za tyle. To oczywiście wiemy, że to często była jakaś może paniczna wyprzedaż albo jakiś błąd, bo czasami się zdarza. Najprawdopodobniej błąd, bo jeżeli dobrze pamiętam, to w tamtym okresie akurat nie występowała jakaś podwyższona zmienność. No i to jest pytanie o zabezpieczenia na giełdzie. Mamy dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, jeżeli ktoś wystawia zlecenie, powinniśmy sprawdzać, czy to zlecenie nie odbiega znacząco od tego, co jest na rynku i nie pozwolić komuś wystawić zlecenia, na którym straci za dużo. To jest jedna szkoła. A druga szkoła mówi, jeżeli komuś zależy i się spieszy, bo rynek leci, to kontrola tego typu i zadawanie kolejnych pytań powiększa tylko jego stratę. No bo cena spada i on nie zdąży wystawić zlecenia tak szybko. Dwie szkoły. Osobiście jestem zwolennikiem tego, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli wystawiamy zlecenie, sami jesteśmy zobligowani do tego, żeby sprawdzić, czy ono jest właściwe, czy nie, do czego gorąco zachęcam.
jak wystawiacie zlecenia zakupu, sprzedaży, bierzcie pod uwagę, że mogliście się pomylić i sprawdźcie 3 razy, czy podane parametry zlecenia są właściwe. Już słyszałem historię, na szczęście to się działo nie na Canze, gdzie ktoś chciał sprzedać 1 bitcoina, a sprzedawał na przykład 10 po market price i to często kończyło się, no, może nie tragediami, ale niestety sporą stratą i koniecznością odrabiania tego. Więc sprawdzajcie zlecenia. Co robić w sytuacji takiej, jak teraz mamy na rynku? Gwałtowne ruchy, duża niepewność, nie wiemy czy do góry, czy w dół. Raczej mówimy o tym, że jeszcze troszeczkę spadek jest możliwy, ale co robić teraz? Kupować, czekać, co monitorować? Ja osobiście największą uwagę przykuwam aktualnie do wykresu dominacji Bitcoina w stosunku do altcoinów. Co ciekawe, ten case poruszaliśmy na kwadransie z Kangą, z Kamilem, bodaj przed 2-3 tygodniami, już nie pamiętam dokładnie. Zwróciłem wtedy uwagę pod sam koniec materiału, możecie sobie kliknąć, przewinąć, że altcoiny ustawiają się naprawdę w dobrej pozycji w stosunku do Bitcoina i mogą zyskiwać i faktycznie od tamtej pory zyskują. Więc teoretycznie ja w tym momencie obserwuję altcoiny. Natomiast jeżeli ktoś obserwuje tylko i wyłącznie rynek Bitcoina i nie chce się bawić w altcoiny, bo ryzyko, bo zmienność, bo stres, bo wakacje, to proponujemy po prostu wakacje w tym wypadku. Odpoczynek? Uspokojenie, tak. Głowa nawet inwestora wymaga czasami totalnego resetu i tego, żeby się totalnie, mówiąc kolokwialnie, wychillować. Tak, czasem taka chwila, czy pora relaksu jest Tak. przydatna, warto mieć to na uwadze. Nie dajmy się zapędzić w taki wir ciągłego szaleństwa, no bo możemy nagle zapomnieć, po co to wszystko robimy. To jest jedna z moich tez, którą przedstawiałem w czasie mojego wykładu ostatniego, gdzie mówiłem o tym, kiedy wyjść. I tam odpowiadałem, że wyjście z krypto to jest przede wszystkim należy sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Dlaczego wychodzę? I ludzie nie odpowiadają na to pytanie albo przechodzą bardzo tak szybko nad nim i to jest źle. A jak odpowiadamy sobie na to pytanie, warto też pamiętać o tym, że odpowiedź wychodzę, bo chcę sobie coś kupić, bo chcę zaznać przyjemności, bo chcę skonsumować nagrodę, nie jest niczym złym. Przecież po to pracujemy, po to działamy, żyjemy w stresie, żeby właśnie móc sobie gdzieś pojechać, coś zobaczyć, przeżyć coś miłego, albo po prostu, nie wiem, kupić sobie fajny ciuch czy samochód, to też jest ok. I nie tłumaczmy się sami przed sobą, nie mówmy, że kupno nowego samochodu to inwestycja. W żadnym wypadku to nie jest inwestycja. Bądźmy uczciwi sami przed sobą i powiedzmy, że po prostu robimy sobie przyjemność. Ja się zgadzam z tym, że pieniądze szczęścia nie dają, to na pewno. Natomiast prędzej bym już się zastanawiał nad tym, czy wydawanie pieniędzy nie daje nam troszeczkę szczęścia, no bo wtedy zaspokajamy swoje potrzeby. Oczywiście nie mówię o hedonistycznym wydawaniu, bo tutaj to działanie ma dużo szerszy wymiar, ale możemy wydając pieniądze czynić siebie również bardziej szczęśliwym i tu jest dobry moment, żeby przypomnieć o jednej rzeczy. O naszej Fundacji Kanga trwa cały czas zbiórka na sprzęt rehabilitacyjny. Tak jak pamiętacie, my zdecydowaliśmy się działać trochę niszowo. Nie wybieramy spektakularnych, takich bardzo medialnych spraw, gdzie potrzeba milionów złotych. My postanowiliśmy zająć się tym, których często się pomija, bo ktoś, kto potrzebuje 3000, 5000 zł na kupno sprzętu, nie jest taki medialny. Taka jest prawda. Łatwiej zbiera się, o dziwo, 1 000 000 złotych niż 5000. A tutaj my postanowiliśmy pomagać właśnie tym, dla których 5000 złotych to jest duża kwota. Nie dlatego, że to jest obiektywnie duża, tylko dlatego, że oni mają jeszcze dziesiątki i setki innych wydatków i zakup na przykład, tak jak kiedyś jedna ze zbiórek była nowego tabletu, po prostu była daleko na dole listy, bo było dużo więcej potrzebnych rzeczy, a my postanowiliśmy jako Kanga, jako fundacja wspomóc właśnie tych ludzi, którzy taki drobiazg, który będący czasami trochę niżej niż te priorytety,
ale odmienia czyjeś życie. Zachęcamy Was, wejdźcie na stronę Fundacji Kanga i wesprzyjcie nawet symboliczną złotówką. To jest potrzebne, żebyśmy pokazali, że krypto to przecież nie tylko scam, to nie tylko oszustwa, ale właśnie, że krypto to jest coś zupełnie innego. A przecież tablet, o którym wspomniałeś, służył do komunikacji, prawda? Więc było to wsparcie bardzo, ale to bardzo potrzebne w życiu tego dziecka, w komunikacji przede wszystkim z rodzicami chociażby. Więc my reprezentujemy w tym wypadku firmę technologiczną i technologicznie też te dzieci chcemy wspierać, jak również ich rodziców. Więc jeżeli jesteście z nami, to naprawdę czynicie dobro. 2 pytania. Chciałbym, żebyś podał typ na koniec maja. Jak uważasz, że będzie sytuacja na rynku? Jaka będzie cena Bitcoina? Będziemy dalej w dołku, czy już będziemy wybijali? To jest pierwsza sprawa. A druga, chciałbym, żebyś podzielił się swoim 1 albo 2 typami altcoinów, które uważasz, że warto zwrócić uwagę. W takim razie Bitcoin, moim zdaniem stagnacja cenowa, konsolidacja w szerokim paśmie, ale w okolicach 60 000. Ciężko powiedzieć, co się będzie działo na koniec maja, bo to jest bardzo odległy termin. Mamy 2 w momencie, kiedy to nagrywamy, więc jeszcze daleko, 4 tygodnie przed nami. Spodziewam się jednak, że Bitcoin nie wybije nowego ATH, ale też nie będzie oscylował wokół nowych dołków w danym momencie. Altcoiny natomiast, no musiałbym się głębiej zastanowić. Bo są takie, które naprawdę mają pewien potencjał. Jest to nisza AI, albo nie będę wymieniał z imienia. Na wszelki wypadek nie będę wymieniał z imienia, Okay. ale widzę potencjał w jednym altcoinie z niszy AI. Jednego też mamy w sumie na Kandze, też jest AI Numerai, akurat w tym wypadku. O nim wspominałem też zresztą w materiale chyba z Tobą. Tak, na 100%. I jest na przykład jeszcze Solana, której nie mamy na Kandze, ale poczekajcie, bo kto wie, może wkrótce zobaczymy. Okej, ja mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o altcoiny, to zwracałbym uwagę na te projekty, które mają bardzo niską kapitalizację. One wyglądają, szczególnie te, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę, tam może się dużo wydarzyć. Wchodzenie w tym momencie na rynek, wbrew pozorom, wcale nie jest takie złe. Mamy dużo projektów, które rozpoczynają swoją sprzedaż, również na Kandze, praktycznie kalendarz zapchany na maksa. Tutaj dwoimy się i troimy, żeby nadążyć z obróbką tych wszystkich projektów dla Was. Ale patrzcie na te projekty, może któryś z nich wzbudzi Wasze zaufanie, bo warto być czujnym tutaj i czasami korzystać. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś, to było bardzo dawno temu. Tak dawno, że nie pamiętam kiedy. To było w okolicach debiutu Facebooka na giełdzie, czyli dawno. I miałem okazję porozmawiać z szefem jednego z funduszy inwestycyjnych z Doliny Krzemowej. Gdzieś się spotkaliśmy na jakiejś imprezie i tak jakoś udało nam się fajnie porozmawiać i pytałem go, jak to jest, że oni zarabiają, że to jest dobre działanie. I on mi wtedy powiedział tak, że niektórzy mówią o tym głośno, ale bardzo mało osób w to wierzy, ale prawda jest taka, że oni zdecydowanie częściej, i to tak zdecydowanie częściej ponoszą porażkę, tylko o tym nikt nie mówi. Natomiast jeżeli już mają zysk, to bardzo często ten zysk nie tylko pokrywa te wszystkie porażki, ale powoduje, że mają tak dobre efekty. Czyli inwestują w 100 projektów z pełną świadomością, że 90 z nich to jest totalna klapa. Tak. Z tych 10, które zostały, 5 pewnie wyjdzie na 0, więc możemy je odrzucić, nieistotne, ale te kolejne 5 będzie miało sukces, czasami duży, czasami bardzo duży, a czasami ekstremalny. I to powoduje, że całość się jakoś spina, więc miejcie to na uwadze. Czasami warto taką strategię przyjąć. Ja znam parę osób, które przyjmują taką strategię. $100-200 w każdy nowy projekt i po prostu uważają, że jeśli stracą, rzadko kiedy traci się wszystko, a jeżeli się zyskuje, to czasami jest szansa na naprawdę potężne wzrosty. Tak jak było na przykład z Pepe czy z
ojejku, teraz wyleciał mi z głowy drugi projekt, ale było tych memcoinów kilka, na których można było całkiem nieźle zarobić. Tak, dokładnie. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Mówimy tutaj o różnych rzeczach związanych z finansami, z analizą i tym podobnymi. To nie jest absolutnie porada inwestycyjna. Pamiętajcie, żeby zawsze wykonać swój własny research. Jeżeli zajmujecie się analizą techniczną, róbcie to na własną odpowiedzialność. Jeżeli zajmujecie się analizą on-chain, również. I pamiętajcie, że za każdym razem przed zainwestowaniem w jakikolwiek projekt warto przyjrzeć się jego fundamentom, bo dopiero z tego wynika, czy on jest interesujący dla Ciebie jako inwestora w przypadku Twojej strategii, tudzież nie. Tak, a o DCA to porozmawiamy sobie może następnym razem. To teraz ta część najbardziej kaloryczna, najważniejsza i wielu z Was czeka właśnie na nią. Łukaszu, czy masz fakt, a nie mit przygotowany? Oczywiście. Ja przywykłem do tego, że za każdym razem jak występuję w No Comment, to mam fakt księżycowy. To Okej. musi być to the moon oczywiście. moon. To się wiąże z krypto, więc musi być to the moon. No i co z tym moonem? Co z księżycem? Czy wiecie, że średnia temperatura księżyca w ciągu dnia przekracza 100 stopni Celsjusza? Podczas gdy w ciągu nocy spada poniżej 150, minus 150. Okej, czyli rano wstajemy na śniadanie i smażymy jajka na ziemi. Albo a siebie. Potem, szaleństwo. Ja mam trochę inny fakt. Otóż powszechnie się mówi, że najszybsze samochody to są samochody o kolorze czerwonym, więc to taka była teoria, nie wiadomo skąd się wzięła. A tu proszę, paru statystyków zaczęło badać, jak wyglądają wyniki drużyn piłkarskich w zależności od koloru koszulek, jakie noszą. I okazało się, że zespoły, które mają czerwone stroje, wygrywają częściej niż inne. Bardzo interesujący fakt. Jeżeli chcecie wygrać, idźcie do czerwonych, ubierajcie czerwone koszulki, bo to daje Wam już na start większe szanse. No i co? Czy są z nami fani Manchester United w tym wypadku? Co do samochodów, słyszałem jeszcze inną ciekawą teorię. Najszybsze auta na świecie są na literę F. Wiesz, które to są? No, Fordy, Fiaty. Firmowe. Ach, firmowe. To ja słyszałem, że nie kupuje się samochodów na F. Forda, Fiata i wszystkich francuskich. Ja znam też na ten temat pewną rymowankę, ale nie mogę jej tutaj przytoczyć. Dobra, okej. Łukaszu, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy odcinek. Was jak zwykle prosimy o komentarz, o informację, jak Wam się podobał ten odcinek w skali od 1 do 6. 1 zmarnowaliście 45 minut mojego życia, 6 to był najlepszy odcinek, jaki kiedykolwiek widziałem w internecie i będę pamiętał go do końca życia. Dajcie nam znać, czy podobało Wam się, bądźcie też krytyczni. Wszystkie czytamy komentarze i analizujemy. No i na koniec okrzyki bojowe. Bitcoin ciągle królem. Bitcoin Mimo ciągle wszystko. królem. Okej, ja również BCK, Bitcoin ciągle królem. I do zobaczenia w najbliższy wtorek o godzinie 9. Cześć. Cześć. Jejku, o której mamy kwadrans skan? O 9:30. Dobrze. Człowiek od tego, od zwyczaju.